Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku, jak co roku, zajmiemy się tematyką ładowania samochodów elektrycznych. Oglądajcie. Słuchajcie, jesteśmy przez Was zasypywani różnego rodzaju pytaniami dotyczącymi tego, jak się ładować, co zastosować do ładowania swojego samochodu elektrycznego, jaki rodzaj złącza. No, mnóstwo takich pytań się pojawia, które z jednej strony nam wydają się dosyć proste, jeżeli chodzi o odpowiedzi, a z drugiej strony zabierają nam sporo czasu. Czyli to jest czas, którego naprawdę nie mamy, z tego względu, że bardzo dużo się dzieje. No ale z drugiej strony musimy zadbać o to, żebyście tę wiedzę posiadali. Dlatego ja zawsze co roku podejmuję taką inicjatywę, że nagrywam cyklicznie co roku materiały na ten sam temat, a przy okazji to ten materiał się update'uje, no bo co nieco się zmienia i tak samo w zakresie ładowania też się zmienia. Jak widzicie za mną, też sprzedajemy bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń zajmujących się ładowaniem samochodów elektrycznych. To są wszystko urządzenia FZ, tak samo wallboxy, jak i różnego rodzaju ładowarki. No niestety w Polsce się już przyjęło nazywać to ładowarkami, natomiast nazwą prawidłową byłby kabel przyłączeniowy lub FZ. Mamy tego bardzo dużo i bardzo dużo sprzedajemy, za co oczywiście Wam bardzo dziękujemy. Także przy okazji, korzystając z tego, że mamy takie możliwości, że nie dosyć, że dystrybuujemy bardzo szeroką gamę ładowarek, a oprócz tego naprawiamy samochody elektryczne, co widać to dokładnie tam, i dysponujemy też ładowarkami DC, co widać to z kolei tam. Zazwyczaj w naszych domach, mieszkaniach mamy do dyspozycji 3 rodzaje gniazdek, które są swojego rodzaju ekspozycją tego, jakim dysponujemy przyłączem. W mieszkaniach w większości przypadków mamy instalację jednofazową. I wtedy mamy do dyspozycji tylko takie gniazdka, jak tutaj widzicie, które obsługują prąd przemienny, jednofazowy. I one wyglądają dokładnie tak. W większości przypadków te gniazdka są w stanie przenieść najwięcej 16 A, ale to znowu, to nie będą takie gniazdka, tylko będą takie zwykłe gniazdka domowe. Tutaj tylko chodzi o to, że wygląda to podobnie. To się nazywa szuko i w sytuacji naszego jakby domostwa, gdybyśmy korzystali z takich gniazdek, nie wiem, w domu, czy gniazdka zewnętrznego w domku jednorodzinnym czy segmencie, one zazwyczaj będą ograniczały nam moc ładowania do 13 A. Później Wam też powiem troszeczkę, jak sobie obliczyć, jak z ilości amper i z woltażu, jak wyliczyć sobie moc ładowania. Są gniazdka jednofazowe troszeczkę mocniejsze. Tutaj na przykład AmperPoint pokazuje nam takie gniazdko i mamy je zresztą w ofercie, które nie dosyć, że jest zabezpieczone, jak widzicie, na warunki pogodowe, czyli to jest gniazdko zewnętrzne z ochroną IP55, to dodatkowo to gniazdko jest w stanie przenieść bez problemu właśnie 16 A. Co jest jeszcze fajnego w tym gniazdku, tak przy okazji podpowiem, że ma tutaj tą ruchomą tą głowicę przyłączeniową, co powoduje, że sobie gniazdka nie wyrwiemy ze ściany. Jednofazowe gniazdka mamy już ogarnięte. Kolejny przyłącz albo gniazdo, z którym się zetkniemy najczęściej w domach jednorodzinnych, które mają możliwości obsłużenia 3 faz do 16 A, to będzie takie właśnie gniazdo 5P, 3-fazowe, 16 A. Tak, czyli maksymalnie do 11 kW nam obsłuży. Oczywiście wallboxa można też zainstalować bezpośrednio do instalacji, tylko przypominam, że to wymaga ingerencji uprawnionego elektryka, a w sytuacji, gdybyście tego nie chcieli, to możecie sobie zarobić po jednej stronie taki właśnie wtyk i traktować tego wallboxa jako urządzenie mobilne, przypinając go, czy tam wpinając go do takiego właśnie gniazda trójfazowego. Kolejne gniazdo, chyba już może nie tyle co najbardziej unikalne, ale nieco rzadziej spotykane, to jest gniazdo 32-amperowe. Czyli takie, które jest w stanie obsłużyć do 22 kW. Czyli znowu 5P, czyli 5 przewodów, 3 fazy, 400 V. Więc przykładowo tutaj w tym gniazdku będziemy mieli maksymalnie 16 A razy 230 V. Oczywiście ten voltaż znowu trzeba dostosować do rzeczywistych warunków panujących w tej sieci, przy tym przyłączu, ale przyjmiemy 230 V. Wtedy mamy 3680 W. Tak? Czyli 3,68 kW. W zaokrągleniu mówi się 3,738 kW. No i w przypadku przyłączy trójfazowych po prostu mnożymy amperaż razy napięcie fazy razy ilość faz. I wtedy uzyskujemy, w tym wypadku akurat uzyskamy nieco powyżej 11 kW. W rzeczywistości znowu, tak jak nadmieniałem, często w niektórych lokalnych przyłączach te napięcia są niższe, one czasami nawet są w okolicach 220, nawet 210 V czasami, więc musicie sobie to dostosować do swoich realnych możliwości i realnych, maksymalnych możliwości obciążenia Waszej sieci. No i wszystko adekwatnie tak samo się dzieje przy przyłączu tam przy gnieździe 32-amperowym, etc. To jest jeden z determinantów, tak? Czyli to, co mamy do dyspozycji na ścianie, czy to, co mamy do dyspozycji w naszym domu, w naszej skrzynce przyłączeniowej, to jest to, co możemy
dostarczyć do urządzenia, które przenosi tą energię. Więc teraz, jeżeli wiemy, jakie mamy przyłącze, kolejnym determinantem, który musimy poznać jako drugi w kolejności, jest ładowarka pokładowa danego pojazdu. Tutaj mamy przykłady akurat wszędzie dookoła samochodów, które w większości wypadków mają ładowarki pokładowe 11 kW, są to Tesle. Szczególnie Tesla Model 3 i Tesla Model Y mają ładowarki pokładowe z definicji 11 kW. W Teslach Model S one mogły być 18 kW lub 22 kW nawet. Natomiast jeżeli chodzi o ładowarki mniejsze, szczególnie prądu jednofazowego, to one występują w takich samochodach np. jak Nissan Leaf, w samochodach takich jak Trojaczki, czy w paru innych pojazdach, które mają powiedzmy trochę mniejsze ładowarki. Często też w chińskich samochodach, w prostych chińskich samochodach mamy ładowarki, które są jednofazowe, tak? Czyli one obsługują nie 3 fazy, ale jedną. Ja to Wam tutaj postaram się pokazać też właśnie na tym przewodzie. Na tym przewodzie mamy, jak widzicie, tu ładnie to opisane, mamy neutral, fazę pierwszą, fazę drugą i fazę trzecią. I tak jest też dostarczana energia elektryczna prądu przemiennego do ładowarki pokładowej. Natomiast w momencie, kiedy mamy możliwość obsłużenia tylko jednej fazy, to w gnieździe przyłączeniowym samochodu nie będziemy widzieli tych dwóch. Widząc takie ułożenie, możemy założyć już, nawet nie zagłębiając się specjalnie w specyfikację samochodu, widząc, że mamy tylko do dyspozycji jedną fazę, możemy już założyć, że maksymalna moc, jaką będziemy mogli hipotetycznie dostarczyć do tego pojazdu, wziąć pod uwagę ograniczenia naszych przyłączy domowych, które mamy do dyspozycji, to będzie 7,2 kW. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę na to, że w większości pojazdów, na przykład wszelkiego rodzaju hybryd plug-in, jest to tylko 3,6. Czyli w tamtych samochodach się przyjmuje założenie, że my będziemy się ładować z takiego gniazdka. Takie są determinanty. Żeby dobrze dobrać EWZę, czyli to urządzenie, które mam nadzieję kupicie u nas, czy gdziekolwiek indziej, musicie wiedzieć, czym dysponujecie, jeżeli chodzi o gniazdo i czym dysponujecie, jeżeli chodzi o ładowarkę samochodową pojazdu. I naprawdę dobrze trzeba to wiedzieć, bo inaczej, tak jak powiedziałem wcześniej, możecie po prostu kupić coś, co Wam jest zupełnie niepotrzebne. A dodatkowa zasada, którą ja stosuję bardzo często w momencie, kiedy naprawdę klient nic nie wie, a chce koniecznie coś kupić, to zawsze jest lepiej kupić coś, co obsłuży maksymalny standard, bo coś, co obsłuży standard maksymalny, zawsze obsłuży te standardy niższe, niż kupić coś, co będzie słabe i nie będzie Wam w stanie tego samochodu naładować z taką prędkością, jakbyście tego oczekiwali. I powiem Wam zupełnie szczerze, to się całkiem często dzieje, bo ludzie kupują najprostszą ładowarkę, taką jak tutaj widzicie, która jest w stanie obsłużyć przy dobrych wiatrach 16 A, tak? Czyli będzie w stanie Wam dostarczyć te moje ulubione 3,6-3,7 kW, kiedy na przykład samochód ma ładowarkę pokładową 11 kW i ten mógłby się ładować 3-krotnie szybciej, gdybyście dobrze dobrali EWZę. Na tą chwilę już, mam nadzieję, rozumiemy determinant związany z przyłączem, rozumiemy determinant związany z ładowarką pokładową. Musimy przejść teraz do EWZę. No i znowu, to o czym mówiłem. EWZę dobieramy do pojazdu lub do naszych oczekiwań co do przyszłości, tego jak będziemy obcować z samochodami elektrycznymi. Najprostszym rozwiązaniem do samochodów, szczególnie właśnie hybryd plug-in i takich najtańszych elektryków, które obsługują jedną fazę do 16 A, jest właśnie taka ładowarka mobilna. Te ładowarki mobilne, one są już ultrapancerne. Powiem Wam zupełnie szczerze, to akurat jest urządzenie, które my importujemy pod własną marką. Te urządzenia się praktycznie nie psują. Na parę tysięcy sprzedanych sztuk, to już nawet chyba by szło w dziesiątki prawie tysięcy, mamy dosłownie parę przypadków serwisowych, które po prostu kończyły się wymianą. Te urządzenia bardzo dobrze się sprawują, nie przegrzewają się i tutaj jest też taka sprytna funkcjonalność właściwie już teraz wszystkich ładowarek, czyli one poprzez kabel uziemienia puszczają niskie napięcie i poprzez badanie oporności są w stanie zdefiniować, z jaką instalacją mają do czynienia. Tak, czyli po grubości kabla który znajduje się, tego przewodu, który jest doprowadzony tutaj do uziemienia, te ładowarki są w stanie zdefiniować, jak gruby jest kabel, jakie obciążenia są możliwe i jednocześnie limitują moc ładowania. W zasadzie chyba pierwszy raz to udało mi się zauważyć przy ładowarkach mobilnych Tesli. Najczęstszym i najbardziej uniwersalnym standardem, jeżeli chodzi w ogóle o ładowanie samochodów elektrycznych, mówię o samochodach sensu stricto elektrycznych, które powiedzmy są szeroko dostępne już na naszym rynku po 2020 roku, to jest 11 kW. W zasadzie jest to już taki minimalny standard, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i większość samochodów, które kupujecie teraz jako nowe lub powiedzmy niezbyt stare samochody używane, one mają ładowarki pokładowe o mocy 11 kW. I to
wtedy w zasadzie bez względu na to, jakie macie przyłącze, jeżeli macie ładowarkę pokładową, która obsługuje 11 kW, warto już mieć takie urządzenie. Dlaczego? Dlatego, że mając takie urządzenie poprzez specyficzne adaptery, wciąż jesteście w stanie ładować się ze zwykłego gniazdka szuku. Ja zaraz to zademonstruję. Mam nadzieję, że to jest akurat dobre przyłącze. 16 A, dobrze. Zobaczcie. W taki oto sposób tworzymy sobie urządzenie, które obsłuży nam jedną fazę do 16 A. Natomiast w momencie, kiedy odłączymy sobie taką przejściówkę, wracamy do 11 kW. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli, albo mieli akurat w domu, albo gdziekolwiek indziej, w pracy, czy gdzieś na trasie, do dyspozycji gniazdo trójfazowe 32A, też można zastosować przejściówkę z gniazda trójfazowego 16A na 32A i to będzie nadal nam dostarczało 11 kW do samochodu. I tutaj znowu muszę to bardzo jasno podkreślić, bo nie wszyscy to dobrze rozumieją. Ja wiem, że nie wszyscy są ekspertami z dziedziny elektryki, natomiast jest to bardzo proste. Bez względu na to, czy kupimy 22 kW wallboxa, bez względu na to, czy będziemy mieli przyłącze 22 kW, jeżeli ładowarka pokładowa samochodu będzie miała 11 kW, to samochód przyjmie 11 kW. Jeżeli będziemy mieli ładowarkę pokładową 22 kW, jeżeli będziemy mieli złącze, które ma 22 kW, ale kupimy FZ, która obsłuży tylko 11 kW, znowu dostarczymy tylko do 11 kW. Czyli taka prosta matematyka polega na tym, że te wszystkie trzy elementy muszą być ze sobą zbieżne, żebyście uzyskali efekt, o jaki wam chodzi. Czyli musicie mieć 11 kW ładowarkę pokładową, 11 kW przyłącze i FZ, która ma przynajmniej 11 kW, żeby 11 kW do samochodu dostarczyć. Jeżeli którykolwiek z tych elementów jest mniejszy lub większy, to niczego to nie zmieni. To tylko taka mała dygresja odnośnie tego wszystkiego. Ja sobie na chwilę tutaj odłożę tylko to urządzenie. Mamy tych urządzeń trochę więcej. Jak widzicie, chyba największym hitem sprzedaży i ogólnie produktem, który też zdecydowanie polecam, jest GreenCell Hubu. Jest to urządzenie, które obsługuje 11 kW, ma bardzo ciekawą aplikację, a przede wszystkim szczególnie dla właścicieli Tesli ma bardzo unikalną funkcjonalność. Ten przycisk, który otwiera gniazdo ładowania w Tesli, ale to widzieliście na wielu naszych innych filmach. Tego urządzenia zdecydowanie sprzedajemy najwięcej i to jest urządzenie, które zdobywa najwięcej pozytywnych rekomendacji od naszych klientów. Co oczywiście nie zmienia faktu, że mamy też szerokie portfolio produktów z firmy AmperPoint. Akurat chyba pod ręką nie mam, a mam tutaj ładowarkę też z AmperPointa. Akurat serię B, czyli urządzenie jednofazowe, które wam pokazywałem. A tutaj mamy ładowarkę z firmy Platinet. Mamy też wallboxy i teraz przejdziemy do wallboxów. Słuchajcie, tutaj mamy takiego przedstawiciela jakby najbardziej wypasionej wersji wallboxa, jaki znajduje się w naszej ofercie i przy okazji takiego wallboxa, który naprawdę robi bardzo dużo. Abstrahując od tego oczywiście, że on ma wszystkie funkcje związane z obsługą przez internet, ma swoją aplikację, obsługuje do 22 kW, ale ma też niebagatelną długość kabla, czyli 7,5 metra. To jest nawet więcej niż Wall Connector Tesla. Wall Connector Tesla ma 7,3 metra kabla i dla nas akurat w perspektywie tej naszej tutaj lokalizacji my będziemy instalować teraz właśnie GreenCell Hubu, zresztą odbędzie się to niedługo i z tego też będzie materiał, bo chcę wam pokazać, jak wygląda budowanie takiego przyłączenia. To urządzenie to jest urządzenie Max, czyli jeżeli chcecie mieć w przyszłości możliwość ładowania samochodu z mocą 22 kW, jeżeli macie takie przyłącze, ale nie macie ładowarki pokładowej jeszcze, to pamiętajcie, że jak kupicie to urządzenie, to oczywiście będziecie nadal dostarczać tylko 11 kW do pojazdu, ale w momencie, gdy będziecie mieli samochód, który będziesz obsługiwał 22 kW, to też będzie działać. Dlatego zawsze pamiętajcie o tym, jeżeli nie wiecie, co chcecie kupić, a kupujecie samochód w takim zamyśle, że docelowo będziecie chcieli dalej używać samochodów elektrycznych, albo macie takie przekonanie, to kupujcie zawsze urządzenie maksymalne. Bo to urządzenie bez względu na przyłącze, bez względu na ładowarkę pokładową, będzie robiło to, co ma robić teraz, a będzie też robiło więcej w przyszłości. Od jakiegoś czasu mamy też w ofercie urządzenia firmy Powerbox, to jest akurat wallbox 11 kW. Urządzenia Powerbox posiadają też mocniejsze urządzenia. Urządzenie Powerbox jego charakterystyka jest taka, że ono dodatkowo jest urządzeniem, które ma też zastosowania profesjonalne. Czyli na przykład w urządzeniach Powerbox można dodatkowo instalować terminale płatnicze i to urządzenie jest dostosowane do tego, żeby to robić. Znowu, jeżeli chodzi o wallboxy, to tutaj chciałem tylko jakby zwrócić waszą uwagę, że to urządzenie jest bardzo fajne i praktyczne w momencie, kiedy macie garaż lub kiedy macie parę samochodów do ładowania. Ja na przykład mam 2 i dla mnie użytkowanie wallboxa jest dużo bardziej praktyczniejsze, bo nie muszę niczego wyciągać i rozplątywać z bagażnika, żeby podładować swój samochód.
Co nie zmienia faktu, że oczywiście używam też mobilnych FZ czasami w niektórych sytuacjach. Instalowanie wallboxa ja osobiście wolę realizować poprzez dorabianie odpowiedniego przewodu do tego wallboxa. I te wallboxy w większości przypadków są dostosowane do tego, żeby wypuścić z nich wpuścić do nich, przepraszam, kabel zasilający i zarobić wtyk do odpowiedniego gniazda i wtedy ten wallbox nie będzie podlegał regulacjom związanym z podłączeniem, tak? Czyli nie będzie potrzeba elektryka i nie będzie potrzebny żaden odbiór techniczny. Czyli to urządzenie będzie wtedy w domyśle mobilne. Zresztą ono jest w pewnym sensie mobilne, bo te urządzenia nigdy nie są na stałe zamontowane do ściany. One są na takich specjalnych wieszakach, więc można je też demontować. Oczywiście też zwracam uwagę, na szczęście te urządzenia, którymi my dysponujemy, one mają te wszystkie zabezpieczenia już wbudowane. Natomiast bardzo często tańsze ładowarki nie mają na przykład rozłączy różnicowo-prądowych albo na przykład nadprądowych. Dlatego w tym momencie warto też sobie takie zabezpieczenia tutaj dodać. Jak widzicie, myśmy te zabezpieczenia dodali. Tutaj macie zabezpieczenie różnicowo-prądowe 16 amperowe, a tutaj macie nadprądowe B16. Słuchajcie, więc teraz mamy rodzaje gniazd prądu przemiennego. To też jest dosyć ważna rzecz, żeby na to zwrócić uwagę w momencie, kiedy kupujecie jakiekolwiek urządzenia. To jest gniazdo typu pierwszego. Gniazdo, które występuje głównie w Stanach Zjednoczonych w kombinacji z CCS-em pierwszym i o tym będziemy mówili przy prądzie stałym. I występuje też w samochodach o rodowodzie japońskim. To jest gniazdo typu drugiego, które jest standardem w Europie, no przede wszystkim oczywiście w Unii Europejskiej. To gniazdo, ten wtyk przenosi jedną fazę prądu przemiennego, ten przenosi 3 fazy, albo do 3 faz, bo możemy też mieć tą wersję, o której wspominałem wcześniej. Oprócz tego występuje też gniazdo charakterystyczne dla rynku chińskiego, nazywa się ono GBT i gniazdo charakterystyczne dla Tesli, które zaraz Wam pokażemy na jednym z samochodów, który znajduje się w tej chwili na warsztacie. No więc korzystając z okazji, że mam akurat Cybertrucka, to pokażę Wam, jak wygląda charakterystyczne gniazdo dla Tesli. Gniazdo Tesli charakteryzuje się tym, że poprzez te 2 terminale przenosi tak prąd przemienny, jak i prąd stały. Dzięki temu mamy sporą oszczędność miejsca, jeżeli chodzi o to, jak są zbudowane przyłącza. Niestety takie przyłącze nie może mieć zastosowania w Europie, z tego względu, że mamy ten prąd trójfazowy. Zresztą bardzo podobnie wygląda sytuacja też w Chinach i w wielu innych lokalizacjach. Jedynymi rynkami, o których ja wiem przynajmniej, że prąd jednofazowy jest dominujący, no to jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Tam zdecydowanie takie gniazdo miałoby dużą przewagę, na przykład nad typem pierwszym i kombinowanym z CCS-em, no ale jakby standard CCS w tej chwili jest zdecydowanie dominujący. To co, ładujemy Cybertrucka i idziemy do naszej ładowarki DC. Nie będę w tej chwili omawiał ogólnie samych standardów ładowania prądem stałym i nie będę się co do tego w ogóle odnosił, bo to jest troszeczkę odrębne zagadnienie i ono, jakby ładowanie prądem stałym odbywa się z pominięciem ładowarki pokładowej, więc tutaj determinanty są trochę inne. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że w takich ładowarkach prądu stałego znajdują się też przyłącza, dzięki którym możemy ładować prądem przemiennym. I wtedy używamy takiego właśnie kabla przejściowego. No i tutaj znowu, jak widzicie, mamy właśnie 3 fazy, L1, L2, L3. Wszystko jest dokładnie to samo. I tutaj mamy też dodatkowo bardzo ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o te ładowarki. Zdarzały się takie sytuacje i nadal ciągle możecie na takie sytuacje trafić. To jest szczególnie ważne dla tych, którzy posiadają Teslę jeszcze ze złączem amerykańskim, że w takich ładowarkach prądu przemiennego możecie spotkać ładowarki, które są w stanie przenieść nawet 40 kW. I wtedy, podłączając się taką Teslą, która ma pokładową ładowarkę na poziomie 72 A na jednej fazie, jesteście w stanie uzyskać, pomimo że to jest wciąż system europejski, jesteście w stanie uzyskać 11 lub więcej kilowatów. Jako organizacja, jako firma też chciałem zwrócić uwagę na to, że staramy się bardzo mocno rewitalizować pewnego rodzaju urządzenia. Tak jak w niektórych sprawach ten sens ekonomiczny rewitalizacji jest żaden, natomiast w sytuacji właśnie takich ładowarek DC ta rewitalizacja ma duże zastosowanie, szczególnie, że to są na przykład takie ładowarki, to są akurat z demontażu w krajach zachodnioeuropejskich. One tam nie reprezentują żadnej wartości, natomiast faktycznie, jeżeli popatrzymy do wnętrza, do tego, jak one są wyposażone, z jakiej elektryki, z jakich zabezpieczeń korzystają i z jakich przetwornic, no to widzimy, że to jest urządzenie bardzo wysokiej jakości. Co prawda one są w stanie przenieść tylko do 22 kW, ale dlaczego je rewitalizujemy? Rewitalizujemy te ładowarki między innymi po to, żeby warsztaty nasze mogły mieć na wyposażeniu ładowarkę DC o bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokim poziomie zabezpieczeń,
Dodatkowo, żeby te nasze warsztaty mogły testować ładowanie DC w momencie, czy ewentualnie testować ładowanie w bardzo prosty sposób, w momencie, kiedy ładowarka pokładowa na przykład nie funkcjonuje, wtedy podłączamy DC, sprawdzamy, czy DC działa lub na odwrót. A dodatkowo ładowarka DC, w szczególności dla samochodów typu Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, jest w stanie dostarczyć 22 kW, czyli jest w stanie naładować w momencie, kiedy klient się gdzieś śpieszy, dwukrotnie szybciej. Więc wciąż jest to bardzo dobre rozwiązanie, które już nie jest adekwatne do tego, jakie są oczekiwania, jeżeli chodzi o rynek konsumencki. Natomiast dla zastosowań warsztatowych jest to urządzenie idealne, a dodatkowo ultra wiarygodne, no bo mamy tutaj, podkreślam jeszcze raz, bardzo wysokiej klasy zabezpieczenia, bardzo wysokiej klasy okablowanie i bardzo wysokiej klasy przetwornicy. Temat ładowarek DC oczywiście jest tematem absolutnie pobocznym. Jeżeli chodzi o ładowanie prądem przemiennym, no to mam nadzieję, że udało mi się ten temat w miarę wyczerpać. Gdyby były kolejne pytania lub byście chcieli o tym porozmawiać, to zapraszam do dyskusji na dole pod materiałem. Zapraszam też do naszego sklepu, gdzie znajdziecie szerokie portfolio różnego rodzaju FZ, wallboxów i wszelkiego rodzaju urządzeń związanych z ładowaniem waszych pojazdów. Na koniec oczywiście chciałem was zaprosić do łapki w górę i subskrybowania naszego kanału, bo subskrypcje powodują, że chce się nam ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!